Werotka, 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 werotka. Cześć, siemano. Jak wiecie, w ostatnim update'cie Chipsoft dodał nam Fendish mobki, które dropią Dusty i Sliversy z siebie. Są to wzmocnione potwory. Dlaczego ich szukać? Po co? Co nam to daje? Na ten temat ja się nie będę rozwodził, bo mega fajny odcinek na ten temat nagrał Rawches. Link do jego filmu pewnie wrzucę wam gdzieś tutaj na dole w opisie swojego filmu, więc jeśli ktoś nie wie, po co tych potworów szukać i czy ma to sens, to może sobie tam zajrzeć do Rawchesa. Natomiast ja skupię się na tym, jak ułatwić sobie szukanie tych potworów, no bo razem z ich wprowadzeniem Chipsoft wprowadził nam dodatkowy czar Exive, która pozwala nam wyszukiwać te moby na mapie. Jeśli sobie użyjemy tego czaru, to dostajemy informację, w którym kierunku powinniśmy sobie w danym momencie przeszukiwać tibijskie ścieżki, tibijską mapę, żeby po prostu odnaleźć takiego wzmocnionego potwora, który może nam zdropić te Dusty czy Sliversy. No niestety ze względu na specyfikę tibijskiej mapy, czyli to, że cała mapa ładuje nam się naraz, nie ma jak w innych grach przeładowywania mapy, gdy zmieniamy lokalizację, niesie to za sobą ograniczenia, jeśli chodzi o przestrzeń na mapie. I bardzo tutaj tą sprawę nam utrudnia, ponieważ wiele teleportów, a w zasadzie większość z nich na tibijskich mapach prowadzi w całkiem inny zakątek Tibi i zakątek mapy, co dla wielu jest bardzo mylące, no w zasadzie dla wszystkich jest bardzo mylące, bo stojąc na przykład w Liberty Bay i szukamy potwora i okazuje się, że tam go nie ma, bo potwór jest na przykład na spajku w Kazo. Mimo że pokazuje nam, dostajemy informację, że potwór jest pod nami. No jest to dość problematyczne. Zdecydowana większość graczy korzysta z tej mapy w kliencie, która dla mnie jest po prostu kiepska, niewygodna i ja z niej osobiście raczej nie korzystam ze względu na to, że no nie wszystko tutaj na pierwszy rzut oka tak naprawdę widać. To po pierwsze. Natomiast po drugie problem jest taki, że ta mapa jest po prostu niewygodna, nie da się ani przybliżyć, nawet da się przybliżyć scrollem, ale nie zawsze mi to działa, nie wiem czemu. Natomiast no to okienko jest po prostu małe i ciężko się z niego tak naprawdę korzysta, też nie wszystkie lokalizacje są tutaj pokazane tak jak naprawdę rzeczywiście się znajdują, bo na przykład nie widzę tutaj nigdzie choćby nawet Summer i Winter elfów na tej mapie, które w rzeczywistości są gdzieś tutaj w okolicach Rosza. Natomiast ja pokażę wam inną mapkę, z której korzystam osobiście. Mianowicie mowa tutaj o takiej stronce jak Tibia Maps. Okej, udało mi się naprawić problem z wyświetlaniem. No i wracając, korzystam z Tibia Maps. Na samym początku dokładnie tibiamaps.io. Według mnie strona jest raczej zaufana, bo korzystam z tych map od kilku lat i nigdy nie miałem żadnych problemów u siebie z komputerem. Na samym początku polecam zainstalować sobie tutaj z zakładki download pełne mapy tibijskie, co na pewno mega ułatwi nam sam proces przeszukiwania mobów, bo po prostu będziemy mieli wszystkie mapki odkryte. Możemy sobie też zainstalować mapki ze znacznikami, gdzie będziemy mieć zaznaczone choćby zejścia w dół, w górę i tak dalej, co mega ułatwia sprawę. Natomiast dla dzisiejszego odcinka istotniejsza jest tutaj zakładka map. Tą mapkę możemy sobie otworzyć w powiększonej wersji, tak full screenie nawet, więc to będzie mega wygodne, zwłaszcza dla osób, które mają dodatkowy monitor gdzieś tam z boku, na którym mogą sobie to otworzyć. Na tej stronie możemy sobie śmiało przybliżać i oddalać tą mapę, nie ma z tym żadnego problemu, działa to naprawdę szybko i fajnie. Do tego możemy sobie przeglądać, co jest w podziemiach, co ale to bardzo ułatwi nam później sprawę. I tak jak mówiłem,
wcześniej. Tibijska mapa jest trochę idiotycznie poukładana ze względu właśnie na jej ograniczenia techniczne. No i tutaj, tak jak mówiłem, przykładem są te Winter Summer Elfy, gdzie jak widzicie mniej więcej zamki elfów Summer i Winter Curse znajdują się między Roshamul a Oramont. Natomiast jak wiecie, w tych zamkach na samej górze macie teleporty prowadzące do podziemi zamków. No natomiast niestety tak się na przykład w tym przypadku składa, że podziemia tego zamku elfów są położone gdzieś na zachód od Thais, czyli totalnie drugi koniec mapy. Natomiast to jest tylko jeden taki pojedynczy przykład takich lokalizacji, bo choćby nawet Ferusile, do których wchodzimy w Darashi, no to jeden z Sili, mianowicie Bazir, znajduje się gdzieś tutaj na południowym wschodzie mapy, o, jak widzicie jest tutaj. Tak samo Isle of Evil znajduje się też totalnie w innym miejscu niż wejście do tej lokalizacji. I takich lokalizacji w Tibi, gdzie wchodzimy w teleport i nagle znajdujemy się po totalnie drugim końcu mapy, jest po prostu multum. I dlaczego ja tutaj polecam wam właśnie ten portal i tą mapę? Ponieważ mamy tu taki przycisk jak to które tutaj widzicie. Jest to przycisk, który wyświetla nam na mapie zasięg Exiwy. Jak widzicie, pojawiły mi się tutaj takie poprzeczne kreski oraz dwa kwadraty. Co one oznaczają w praktyce? Ten mniejszy kwadrat jest to zasięg Exiwy, do którego będziemy dostawać komunikat, że monster is to the north, to the south, southeast i tak dalej, czyli że jest już w miarę niedaleko. Natomiast wszystko poza tym małym kwadratem, a jeszcze w obrębie tego dużego, są to komunikaty, że coś jest far to the south, far to the north, far to the southeast i tak dalej. Więc to już daje nam jakiś pogląd, gdzie możemy się danego potwora spodziewać. Natomiast wszystko poza tym dużym kwadratem jest to już komunikat, że coś jest very far w którymś tam tibijskim kierunku. I co nam to mówi? Do tego właśnie mamy tutaj te poprzeczne kreski, które tu widzicie. No i to są kreski, które pokazują nam, jak na mapie łapie nam się dany kierunek. Czyli jak mamy, tak jak tutaj widzicie, mam zaznaczony statek w Venore, no i very far to the east, no to łapie nam się tak naprawdę część Isavi, łapie nam się południe Krylos, łapie nam się Oramont, łapie nam się Faerist i północ Rosha oraz zamki elfów. Natomiast na Very Far to the North mamy Zao, mamy Jalachar i kilka tam innych lokalizacji. To nam już coś mówi. Stojąc na statku w Venore, ja zazwyczaj wybieram właśnie statek Venore ze względu na to, że jest on w miarę na środku mapy i jest on dobrze skomunikowany i większość tibijskich lokalizacji możemy sobie z niego popłynąć. Więc w takim momencie, jeśli mamy informację, że coś jest na przykład na very far to the south z Venore, no to mamy tak naprawdę trzy opcje. Jest to Darashia, jest to Ankrachnum i jest to Port Hope. Więc tak naprawdę przepływamy sobie trzy statki. Płyniemy do Port Hope i dostajemy kierunek, w którym szukać. Jeśli jest to na przykład very far to the east, no to płyniemy sobie do Ankrachnum i znowu mamy już informację, w którym kierunku szukać danego mobka. Jeśli on będzie gdzieś tam very far, czy tam far to the north, no to płyniemy do Darashi i znów zawężamy sobie nasz krąg poszukiwań. No i tu już mamy po przepłynięciu tak naprawdę trzech statków, mamy już zawężony obszar poszukiwań, w którym powinien się ten dany mobek znajdować. Co więcej, jeśli mamy danego mobka odkrytego w naszej bestiarce, to dostaniemy poziom tego mobka, więc to też daje nam bardzo dużo informacji, bo jeśli znamy kierunek, w którym powinniśmy szukać mobka, znamy jego poziom, powiedzmy, że jest to poziom hard, no to już wiemy, że szukanie go na powierzchni raczej nie ma sensu, bo jest tak naprawdę niewiele lokalizacji, gdzie trudne potwory znajdują się na powierzchni. Wiadomo, mamy Roshamul, mamy Isavi i tak naprawdę chyba jest to już wszystko, gdzie takie moby są na powierzchni. Coś tam znajdziemy w Jalachar, coś tam znajdziemy w Zao. Natomiast, tak jak mówię, to już nam zawęża obszar poszukiwań, no bo już wiemy, w którym kierunku się udać.
Natomiast do czego dążę? Że jeśli wiemy, że tego potwora raczej nie znajdziemy na powierzchni, to nie ma sensu na pałę biec w danym kierunku, w którym pokazuje nam ta eksiwa, no bo jeśli potwór jest pod ziemią, to tak naprawdę może on być wszędzie. I w takim momencie ja zazwyczaj zaczynam od tego, że sprawdzam sobie, co w tym kierunku jest w podziemiach. No i jeśli mam jakieś przypuszczenia, no to wtedy udaje się w to miejsce. Druga opcja jest jeszcze taka, że jeśli jest to jakiś obszar, który znamy w miarę dobrze, no to możemy po prostu wybrać się w tym kierunku. Powiedzmy, jeśli jest to Port Hope, no to płyniemy sobie do Port Hope i biegniemy sobie do momentu, w którym dostaniemy komunikat, że coś jest below us, czy above us, czy po prostu gdzieś już w tym zasięgu tego małego kwadratu. Jeśli wiemy, co więcej, w momencie, kiedy to jest w zasięgu tego małego kwadratu, czyli jest już to the south, to the east i tak dalej, nie far to the east, no to wtedy dostajemy informację, czy on jest pod nami, czy nad nami, czy na naszym piętrze. Więc jeśli wiemy, że jest pod nami, no to wtedy już warto sobie przejrzeć po prostu mapę i zobaczyć, co w tym obszarze znajduje się w podziemiach, żeby móc sobie przemyśleć, jaki potworek może się tam znajdować. No tak jak mówię, lokalizacje, które znajdują się w podziemiach TB są rozrzucone tak naprawdę po całej mapie, bo na przykład do Spike'a wchodzimy w Kazon, natomiast sam Spike znajduje się na północ od Liberty Bay. Jest on tutaj, tak. Ferusile są rozrzucone totalnie po całej mapie, więc tego nawet nie ma sensu wam pokazywać. Dajmy na to Flims Lost Soul. Wchodzimy na pustyni tutaj koło Venore, natomiast same Flimsy są w podziemiach mniej więcej na południowy zachód od Thais. Żeby było zabawniej, to jeszcze lepsza sytuacja jest na przykład z Lost Soulami na Port Hope, które znajdują się gdzieś na północy mapy, jak dobrze pamiętam, w podziemiach. Natomiast pod Lost Soulami w Port Hope są Lost Soule w Vanguard, a pod Lost Soulami w Vanguard znajdziemy jeszcze Deathlingi. Także no tak naprawdę, jeśli będziecie zaczynać przygodę z szukaniem Fendish mobków, będzie wam naprawdę ciężko się w tym połapać, zwłaszcza jeśli macie mniejsze levele i wielu z tych, zwłaszcza trudniejszych lokalizacji nigdy jeszcze nie odwiedzaliście i nie wiecie, jak to wygląda na mapie, z czym to się je. Natomiast jeśli trochę sobie pobiegacie po tej tibijskiej mapie, to w pewnym momencie macie tak, że jeśli widzicie, że z danego punktu potworek jest o jakimś poziomie w jakimś tam konkretnym kierunku, no to już automatycznie domyślacie się, gdzie on może być, bo te potwory, po prostu ich lokalizacje się cały czas powtarzają. To jest ta pula potworów, które mogą się zamienić w Fendisze, jest w jakimś tam stopniu określona i też lokalizacje, w których są ograniczone, więc te miejscówki po prostu się cały czas rotują i im więcej tych potworów znajdziecie, tym po prostu będziecie je znajdować łatwiej i szybciej. No ja w tej chwili mam już u dźwigu tych dustów ponad 160, trochę tych potworów znalazłem. Z Narkulikiem szukamy ich dość regularnie i naprawdę w tej chwili już bardzo często wygrywamy z innymi szukającymi osobami, gdzie na początku naprawdę prawie zawsze ktoś nas uprzedził, natomiast mówię, z każdym dniem idzie nam to coraz lepiej. Zdarza się, że w ciągu 10-15 minut udaje nam się znaleźć kilka tych potworków, jeden po drugim, no bo tak jak mówię, no w pewnym momencie po prostu już z automatu wiecie, gdzie tych potworów szukać. I tak jak mówię, jeśli już jakiś kierunek macie z jednego statku, warto sobie przelecieć po kilku okolicznych statkach, żeby wykluczyć inne miejscówki, no bo wiadomo, że jeśli mamy z Venore powiedzmy Northwest, no to tak naprawdę Thais nam się nie łapie, no ale łapie nam się jakiś Mistrok, łapie nam się Sfargrond, łapie nam się Abey, gdzieś tam okolice Karlin, więc tutaj już w zależności od poziomu moba, no to wiadomo, możemy sobie obskoczyć Jalachar, możemy sobie obskoczyć Sfargrond, no i wtedy już dostaniemy jakieś tam overview, gdzie tego potworka powinniśmy szukać. No i tak naprawdę w dzisiejszym odcinku to jest już
wszystko. Chciałem po prostu podzielić się z wami tym sposobem, bo no, mi osobiście on bardzo ułatwia wyszukiwanie tych potworków na mapie. Tak jakby, no trochę ich już z narkolikiem znaleźliśmy, więc trochę wprawy w tym też nabraliśmy i mówię wam, jeśli trochę poszukacie, no to z każdym kolejnym poszukiwaniem będzie wam łatwiej, z każdym znalezionym mobem będzie wam łatwiej. Ja osobiście uważam, że jest to całkiem ciekawy element gry. Można naprawdę poznać takie miejsca w TB, których w życiu nie odwiedzilibyście, gdyby nie ta mechanika, bo po prostu są to zapomniane miejscówki, są to stare mapy, które nawet kiedyś tam znaliśmy, jakaś demona, jakieś okolice Desert Questa, tak dalej, gdzie po prostu teraz raczej nikt się nie wybiera, bo nie ma tam tak naprawdę co szukać, bo nie ma tam ekspowisk i tak dalej. Natomiast jest to naprawdę zawsze jakieś urozmaicenie gierki. Tak jak też Rawczas w swoim filmiku powiedział, na dzień dzisiejszy można jeszcze na tym całkiem nieźle zarobić, więc jest to ciekawa perspektywa. No i ode mnie to wszystko. Ja osobiście tych mobków lubię szukać, polecam się w to trochę pobawić, zwłaszcza jeśli ktoś nie gra tak, że chce typowo wbijać levele, tylko lubi sobie urozmaicać rozgrywkę, no to jest to naprawdę fajna zabawa i przede wszystkim taki element luźnego pogrania sobie, odstresowania, bo no tak naprawdę w większości tych mobków, zwłaszcza jeśli chodzi o te łatwiejsze moby, no to nic nam nie grozi, możemy sobie gdzieś tam po prostu pobiegać po mapce, pozabijać, a przy okazji trochę zarobić. Oczywiście dajcie znać, co wy sądzicie o tym sposobie szukania, czy wam się ten film podobał. Jeśli wy macie jakieś swoje lepsze metody, to jeśli chcecie, to oczywiście podzielcie się tym w komentarzach. Jeśli film wam się przydał i przede wszystkim pomógł, no to zostawcie oczywiście łapę w górę. No i zasubskrybujcie kanał, bo duża większość oglądających nadal go jeszcze nie subskrybuje. No ja się z nami żegnam i powodzenia, trzymajcie się, hej!